kwietniu rynek urządził Blue Owl pogrzeb, a ja kupowałem po od 8 do 9 dolarów. Dziś kurs odbił o około 20%, tylko że same wyniki tłumaczą ledwie część tego ruchu. Dywidenda nadal nie ma porządnego bufora, a temat umorzeń wcale nie zdechł. Sprawdźmy więc, czy Sufia miała rację, czy rynek po prostu dał mi chwilę, żebym poczuł się mądrze. W kwietniu wokół Blue Owl nie było analizy. Była zbiorowa msza żałobna. Kurs leciał z okolic 26 dolarów w stronę od 8 do 9. Internet już wybierał zdjęcie na nagrobek, a rynek zachowywał się tak, jakby zarząd właśnie uciekł z kasą na Zanzibar i zostawił w biurze jedynie paprotkę oraz niezapłacony rachunek za prąd. I wtedy ja kupowałem w przedziale od 8 do 9 dolarów, obniżając średnią w okolice 12. Spokojnie. Nie mówię tego po to, żeby teraz wejść na stół, rozpiąć koszulę i krzyczeć: patrzcie, geniusz finansów. Bo dobrze wiecie, jak działa giełda. Człowiek raz trafi moment zakupu i już chodzi po domu jak Warren Buffett z osiedlowego warzywniaka. A potem kupuje drugi raz i przez pół roku patrzy na minus 35%, jedząc jogurt widelcem. Dlatego dzisiaj nie robimy rundy honorowej. Sprawdzamy uczciwie, czy tamta decyzja miała sens, czy po prostu rynek na chwilę pozwolił mi wyglądać inteligentnie. Od tamtego filmu minęło kilka miesięcy. Blue Owl pokazało po drodze pierwszy kwartał. Ja nie nagrałem wtedy osobnego odcinka, więc nie będę teraz udawał, że wsiedliśmy do wehikułu czasu, wysiedliśmy w sierpniu i wszystko po drodze wydarzyło się poza kamerą, jak alimenty w polskiej komedii. Dzisiaj interesuje nas drugi kwartał, ale oceniamy go na tle tamtej kwietniowej paniki. Bo w kwietniu pytanie nie brzmiało, czy Blue Owl będzie miało idealny kwartał? Pytanie brzmiało, czy ten biznes właśnie się rozpada? I to jest ogromna różnica. Jedno to leki kaszel, drugie to rodzina, która już mierzy ściany pod szafę podziadu. No więc patrzymy, czy po kilku miesiącach pojawił się trup, czy jednak pacjent wstał, zrobił kawę i jeszcze pobiera opłaty za zarządzanie setkami miliardów dolarów. Najważniejszy błąd rynku był wtedy banalny. Ludzie mylili Blue Owl z funduszami, którymi Blue Owl zarządza. Posłuchaj, bo to naprawdę proste. Blue Owl to właściciel całego Luna Parku. Fundusze BDC to konkretne karuzele. Jeżeli jedna karuzela się zatnie i ludzie zaczną krzyczeć, że chcą wysiąść, to nie znaczy jeszcze, że cały Luna Park zapadł się pod ziemię, a kasjer sprzedaje watę cukrową z bunkra. Problemy O, CIC czy OTIC są realne. Umorzenia mogą hamować napływ pieniędzy, psuć reputację i spowalniać wzrost opłat. Ale OWL nie jest jednym workiem pożyczek, który jutro ktoś przewróci i wysypią się z niego niezapłacone faktury. To zarządca 3 dużych platform: Credit, Real Assets i GP Strategy Capital. Czyli nawet jeśli jeden silnik kaszle jak Passat po milionie kilometrów, pozostałe 2 nadal mogą ciągnąć ten wózek. I właśnie tak będziemy teraz rozliczać moją kwietniową tezę. Bez romantyzmu, bez przytulania akcji do poduszki i szeptania: jeszcze urośniesz, skarbie. Po pierwsze, czy rosną prawdziwe pieniądze z opłat, czyli FRE? Po drugie, czy rośnie DE, czyli w uproszczeniu to, co ekonomicznie może zostać podzielone między właścicieli? Po trzecie, czy nowe aktywa naprawdę zaczynają płacić opłaty, czy tylko stoją pod płotem jak ekipa remontowa, która od 3 tygodni jutro wchodzi? Po czwarte, czy kredyt nadal ciągnie spółkę za nogawkę, kiedy Real Assets próbuje biec? Po piąte, czy dywidenda jest faktycznie bezpieczna, czy tylko siedzi na taborecie z jedną krótszą nogą? I na końcu sprawdzimy kurs, bo rynek odbił. Ale kurs to nie wykrywacz prawdy. Kurs potrafi zatańczyć z radości, bo ktoś przesunął przecinek w Excelu. Więc ty nie patrz teraz na zieloną świeczkę jak na objawienie. Najpierw zobaczymy, czy pod spodem jest biznes, czy tylko bardzo dobrze oświetlony dym. No dobra, otwieramy maskę i sprawdzamy, czy tam naprawdę pracuje silnik, czy ktoś wsadził chomika na kofeinie i liczy, że inwestorzy nie zauważą. Przychody Blue Owl wyniosły 753,1 miliona dolarów, czyli wzrosły o 7% rok do roku. FRE, a więc pieniądze zarabiane na podstawowym biznesie pobierania opłat, doszły do 392,2 miliona dolarów. DE, czyli wynik jeszcze bliższy temu, co ekonomicznie można później dzielić między właścicieli, wyniosło 351,24 miliona. Oba wskaźniki urosły w zaokrągleniu o około 9%. I teraz najważniejsze. Marża FRE zwiększyła się z 57% do 58,5%. Czyli firma nie tylko przyniosła do domu większą torbę zakupów, ale jeszcze mniej po drodze rozdała sąsiadom, kurierowi i człowiekowi, który od 5 lat obiecuje naprawić domofon. Z każdych 100 dolarów przychodów z podstawowego biznesu zostaje jej więcej niż wcześniej. To jest dobre. Nie orgazm giełdowy, nie objawienie na jasnej górze, ale uczciwa poprawa maszyny. Teraz sprawdzamy, czy Blue Owl pokonało oczekiwania, bo rynek uwielbia tę zabawę. Firma może zarobić set milionów, ale jeśli analityk w Excelu wpisał o 2 centy więcej, wszyscy zachowują się tak, jakby prezes zgubił firmę na parkingu pod Biedronką. DE na akcję wyniosło raportowane 0,22 dolara i było dokładnie zgodne z oczekiwaniami. Dokładnie. Ani centa więcej, ani centa mniej. Blue Owl przyszło na egzamin, napisało tyle, ile trzeba. Oddało karkę i nie poprosiło nawet o punkt za ładne pismo. Za to przychody związane z FRE wyniosły 693,6 miliona dolarów, wobec oczekiwanych 685,9 miliona. Przebicie o około 1,1%. Małe, ale prawdziwe. Tylko proszę cię, nie mieszajmy tych liczb z całkowitymi przychodami GAAP, bo to są dwie różne szuflady. To tak, jakbyś porównał pensję brutto z pieniędzmi znalezionymi w zimowej kurtce i ogłosił, że księgowość cię oszukuje. I wtedy pojawia się liczba, którą niedzielny księgowy zobaczy, zakrzusi się rosołem i zacznie pakować rodzinę do samochodu. Zysk netto GAAP spadł o 35%, do zaledwie 11,4 miliona dolarów. Sówka, koniec, katastrofa, dzwoń po orkiestrę z Titanica. Spokojnie. Wynik GAAP jest tutaj oblepiony księgowymi kosztami, jak paragon z apteki po 30. Sama amortyzacja wartości niematerialnych związanych z wcześniejszymi przejęciami wyniosła 85,5 miliona dolarów. Do tego dochodzą wynagrodzenia wypłacane w akcjach. To nie znaczy, że możemy GAAP wyrzucić do pieca i tańczyć wokół FRE w wianku z dolarów. Ale przy tym biznesie sam zysk netto pokazuje obraz równie wiernie, co zdjęcie do dowodu osobistego pokazuje twoją osobowość. FRE mówi nam, jak zarabia główna maszyna
maszyna do pobierania opłat. DE odejmuje jeszcze m.in. koszty odsetek i podatki, więc jest bliżej pieniędzy dostępnych ekonomicznie dla właścicieli. Jedna miara sprawdza silnik, druga patrzy, ile paliwa zostało po opłaceniu trasy, ale jest jeszcze mały gryzoń, który podjada ten wzrost od spodu. Liczba udziału. Łączne DE wzrosło dokładnie o 8,74%, ale liczba tzw. adjusted shares zwiększyła się o 1,44%. Po ludzku ciasto urosło, tylko przy stole pojawiło się trochę więcej talerzy. Nie jest to jeszcze wesele na 300 osób, gdzie kuzyn Zenek zaprosił pół powiatu bez pytania, ale każdy nowy talerz zabiera kawałek. Dlatego dokładne DE na jedną skorygowaną akcję wzrosło z około 0,2076 do $0,2225, czyli o mniej więcej 7,2%. Gdy spojrzysz tylko na zaokrąglone 0,21 i 0,22, wyjdzie ci niecałe 5%. I możesz pomyśleć, że firma drepcze w miejscu. Nie drepcze. Rośnie. Tylko księgowość obcięła końcówki i zrobiła z normalnego spaceru marsz emeryta po karpia. Werdykt? Wyniki są dobre, marża idzie w odpowiednią stronę, biznes zarabia więcej, ale Blue Owl nie przyniosło jednorożca w walizce. Dowiozło solidny kwartał. Bez przełomu, bez cudu i bez powodu, żeby już zamawiać złoty tron dla zarządu. Partnerem odcinka jest XTB. Masz tam handel akcjami i ETF-ami bez prowizji do 100 000 euro miesięcznie. Do tego IKE i IKZE, więc możesz inwestować sensownie, a nie tylko na szybko. A jeśli dopiero zaczynasz, to przy rejestracji z kodem SOFKA dostajesz darmowy kurs dla początkujących, żebyś wiedział, co robisz, a nie klikał na ślep. Zakładać i się nie bać. Lecimy dalej. Przy okazji nie jestem żadnym doradcą inwestycyjnym. To są tylko wnioski SUFK, więc każdy ruch robicie na własną odpowiedzialność. No to teraz wchodzimy do magazynu Blue Owl, a tam stoi 319 miliardów dolarów aktywów pod zarządzaniem. 319 miliardów. Człowiek przy takiej liczbie przestaje liczyć zera i zaczyna udawać, że rozumie skalę. AUM wzrosło o 12% rok do roku, natomiast od końca 2021 roku cała platforma urosła około 3,4 razy. Nie 5 razy, nie 7, nie 1 000 000%, panie rakieta. 3,4. Nadal potężnie. Tylko zanim wyciągniesz szampana z szafki po komunii, zobacz drugą liczbę. Aktywa, od których Blue Owl faktycznie pobiera opłaty, wynoszą 190,6 miliarda dolarów i urosły o 7%. Czyli mają gigantyczne centrum handlowe, ale nie wszystkie lokale płacą jeszcze czynsz. Jedne działają, drugie są wynajęte, a w trzecich pan Wiesiek nadal kładzie kafelki od marca i zapewnia, że jutro fugujemy. I właśnie tutaj leży najmocniejsza obietnica przyszłości. 31,1 miliarda dolarów aktywów jeszcze nie generuje opłat. Gdy ten kapitał zostanie wdrożony, może dorzucić około 380 milionów dolarów rocznych opłat za zarządzanie. Brzmi pięknie, prawda? Już widzę, jak połowa widzów bierze kalkulator, druga połowa kredyt, a trzecia połowa nie zna matematyki, ale też kupuje. Tylko spokojnie. To nie jest 380 milionów leżące dziś w kasie pod ladą. Najpierw Blue Owl musi ten kapitał faktycznie ulokować. Dopiero potem zaczyna płynąć opłata. Czyli mamy kolejkę klientów pod restauracją, tylko kucharz nadal szuka patelni. Potencjał jest ogromny, widoczność przychodów też, ale kasa nie teleportuje się do rachunku wyników siłą dobrych chęci. Największym stabilizatorem całej tej konstrukcji pozostaje 225 miliardów dolarów permanent capital, czyli około 70% wszystkich aktywów. I z tego kapitału pochodzi mniej więcej 85% opłat z ostatnich 12 miesięcy. Po polsku, większość pieniędzy nie może po prostu wstać w piątek o 17, rzucić kluczami na biurko i powiedzieć: mam dość, od poniedziałku pracuję w Norwegii. To właśnie dlatego wcześniej uważałem, że rynek przesadzał, traktując Blue Owl jak bank, do którego tłum biegnie po gotówkę z pochodniami, ale nie popadajmy w drugą skrajność. Redemptions nadal mają znaczenie. Nie wyciągają od razu całego permanent capital, ale mogą psuć reputację, hamować nowe wpłaty i sprawić, że przyszły wzrost opłat zacznie poruszać się z gracją szafy wnoszonej po krętych schodach. A teraz najlepsze. Skąd właściwie wziął się ten wzrost AUM? W ciągu ostatnich 12 miesięcy Blue Owl zebrało 39,823 miliarda dolarów nowego kapitału. To odpowiadało za 65,7% wszystkich dodatnich czynników wzrostu. Bardzo dobrze. Ale pozostałe 34,3% pochodziło z lewarowania funduszy oraz zmian wyceny i innych czynników. Razem 20,767 miliarda dolarów. Czyli wzrost był w większości napędzany prawdziwym fundraisingiem, ale nie cały. Część zrobił nowy kapitał od inwestorów, część zrobiła wycena, część dźwignia. A dystrybucje odjęły po drodze 25,662 miliarda dolarów. Bo pieniądze mają tę paskudną cechę, że czasem również wychodzą. I najważniejsze, wzrost za ten kwartał nie był napędzany przejęciami. Nie możemy więc mówić, że wszystko urosło całkowicie organicznie, ale nie możemy też udawać, że Blue Owl kupiło sobie wynik jak celebryta obserwujących. Rdzeń wzrostu był prawdziwy. Po prostu obok niego księgowość też przyszła na imprezę i zaczęła przesuwać meble. I teraz patrzymy na trzynogi Blue Owl, bo ta firma coraz mniej przypomina jednego wielkiego kredytowego dzika, a coraz bardziej rodzinny biznes, w którym każdy dział uważa, że to on utrzymuje wszystkich pozostałych. Kredyt nadal jest największy. 158,1 miliarda dolarów AUM. Wzrost o 9% rok do roku. Tylko że aktywa faktycznie płacące opłaty urosły tam zaledwie o 4%. Do 97,2 miliarda. Widzisz różnicę? Na papierze jest wzrost, prezentacja się świeci, wykres idzie do góry, a kasa z opłat człapie za nim kilka metrów z tyłu i woła: poczekajcie, mam krótkie nogi. Direct lending stanowi już około 36% całego AUM, podczas gdy pod koniec
2021 roku było to 42%, czyli kredyt wciąż siedzi przy stole na honorowym miejscu, ale ktoś już po cichu zabiera mu większy talerz. Dlaczego kredyt nie przyspiesza? Bo Blue Owl w kwartale uruchomiło nowe pożyczki za około 3,6 miliarda dolarów, ale po odjęciu spłat i wyjść faktyczny przyrost wdrożonego kapitału wyniósł tylko 0,6 miliarda. To tak jakbyś przez 3 miesiące nosił cegły na budowę, a na końcu powstał jeden schodek i miejsce na grilla. Problemem nie jest brak pieniędzy. Pieniądze stoją. Problemem jest brak wystarczającej liczby sensownych transakcji, w które można je wsadzić. Rynek przejęć finansowanych przez private equity nadal porusza się jak urząd w piątek o 14:47. Wszyscy są formalnie obecni, tylko niczego już nie załatwisz. A dopóki kapitał nie zostanie wdrożony, Blue Owl nie może wycisnąć z niego pełnych opłat. Za to Real Assets wjechało do tego kwartału jak wujek na wesele, który miał siedzieć cicho, a po godzinie prowadzi orkiestrę i zbiera koperty. AUM wzrosło tam o 25% do 89,4 miliarda dolarów, a aktywa płacące opłaty o 15% do 52 miliardów. W samym kwartale ten segment zebrał około 4,4 miliarda dolarów kapitału, podczas gdy kredyt tylko 1,8 miliarda. I to już nie jest kosmetyka. Inwestorzy coraz mocniej pchają pieniądze w nieruchomości Netlist, centra danych i infrastrukturę cyfrową. Bo dzisiaj każda firma chce sztucznej inteligencji. A sztuczna inteligencja najwyraźniej musi mieszkać w budynku wielkości Radomia i pożerać prąd jak polski czajnik w akademiku. Blue Owl nie musi zgadywać, która aplikacja AI wygra. Może zarabiać na tym, że wszystkim trzeba postawić serwerownię, podłączyć kabel i wystawić fakturę. Do tego Blue Owl przejęło Sila Realty Trust, wzmacniając część biznesu opartą na nieruchomościach Netlist. Tylko uwaga, transakcję zamknięto 1 lipca, więc nie dopisujemy jej do wyników drugiego kwartału, bo kalendarz nadal obowiązuje, nawet kiedy kurs rośnie. Jej wpływ zobaczymy dopiero później. A trzecia noga, GP Strategic Capital też niesie 71,5 miliarda dolarów, a UM wzrost o 7% oraz 41,4 miliarda aktywów płacących opłaty, wzrost o 8%. I właśnie tutaj zmienia się cała historia Blue Owl. Kredyt nadal jest największy i nadal potrafi wejść do pokoju, usiąść na pilocie i zepsuć atmosferę. Ale Real Assets i GP Strategic Capital zaczynają robić tyle roboty, że spółka coraz mniej zależy od tego, czy rynek direct lending akurat ma ochotę współpracować. To nie jest jeszcze pełna ucieczka od kredytu. To raczej sytuacja, w której rodzina wreszcie znalazła 2 dodatkowe źródła dochodu, bo główny żywiciel domu od miesięcy twierdzi, że rynek jest trudny. No dobra, dochodzimy do miejsca, gdzie entuzjazm musi zdjąć marynarkę, usiąść przy kuchennym stole i pokazać wyciąg z konta. Zarząd uważa, że napływy do produktów dla zamożnych klientów osiągnęły już dołek, a druga połowa roku ma być lepsza pod względem pozyskiwania kapitału instytucjonalnego. Brzmi dobrze, tylko wiecie, jak to jest z dołkiem. Człowiek mówi, że już go dotknął, a potem okazuje się, że stał na półce skalnej i pod spodem jest jeszcze piwnica, garaż oraz mieszkanie teściowe. Nie mamy twardych danych pokazujących dokładną wartość żądań umorzenia, faktycznie wypłaconych odkupów, ani ich udziałów w aktywach OCIC i OTIC. Dlatego nie będę wam tutaj sprzedawał baśni, że wszystko już wróciło do normy. Wiemy, że sytuacja mogła przestać się pogarszać. Nie wiemy jeszcze, czy zaczęła być naprawdę dobra. Tym bardziej, że na początku lipca znowu uruchomiono limity umorzeń. Czyli inwestorzy nadal pukali do drzwi, a fundusze odpowiadały: oczywiście oddamy pieniądze, tylko nie wszyscy naraz, bo podłoga jest z paneli. I tutaj wracamy do naszego starego rozróżnienia. To nie oznacza, że Blue Owl jako zarządca jest niewypłacalny. Prywatnej pożyczki udzielonej na kilka lat nie da się zamienić w gotówkę w 5 minut, tylko dlatego, że klient nagle zobaczył czerwony nagłówek i dostał rozwolnienia inwestycyjnego. Ale nie udawajmy też, że limity są ozdobą. Redemptions uderzają w zaufanie, utrudniają zbieranie nowych pieniędzy i mogą spowolnić wzrost opłat. Czyli dom się nie pali, ale czujnik dymu nadal piszczy. A ktoś od kwietnia wyjmuje baterię zamiast sprawdzić kuchnię. A teraz dywidenda, czyli moment, w którym połowa internetu przestaje słuchać o biznesie i pyta tylko, ile przeleją. Blue Owl zadeklarowało 23 centy kwartalnej dywidendy, podczas gdy dokładne DE na jedną skorygowaną akcję wyniosło 22,25 centa. Pokrycie za ten jeden kwartał wyniosło więc około 96,7%, czyli wynik znalazł się bardzo blisko pełnego pokrycia, ale zabrakło niewielkiego kawałku. Nie jest to idealny bufor. Jednak na ten moment nie widzę tutaj powodu, żeby automatycznie zakładać obniżkę dywidendy. DE nadal rośnie, spółka oczekuje dalszego wzrostu opłat, a ogromna pula kapitału czeka na wdrożenie. Innymi słowy, dywidenda nie siedzi w schronie atomowym, ale też nie stoi już na parapecie z walizką. Kiedy kurs był w rejonie od 8 do 9 dolarów, mogliście łapać stopę dywidendy bliską 10%. Teraz wynosi ona około 7,95%, co nadal jest bardzo przyzwoitą wartością. Tylko pamiętajcie, wysoka stopa dywidendy to nie certyfikat nieśmiertelności wydany przez Watykan. Nadal trzeba patrzeć, czy DE będzie rosło razem z wypłatą. Bilans wygląda przy tym całkiem spokojnie. Blue Owl miało około 1,3 miliarda dolarów dostępnej płynności, a nominalne zadłużenie wynosiło około 3,85 miliarda. Średni koszt obligacji po opodatkowaniu to mniej więcej 3,8%, przeciętny termin zapadalności około 9 lat, a wykorzystanie linii kredytowej spadło z 1,345 miliarda do około 925 milionów dolarów od koniec lipca. Czyli nikt nie stoi jutro pod biurem z kijem baseballowym i fakturą natychmiast do zapłaty. W szafie pozostaje zobowiązanie TRA na około 1,7 miliarda dolarów, do tego wysokie wynagrodzenia w akcjach i stopniowe rozwodnienie. Mój wniosek: dywidenda wymaga dalszego wzrostu DE, ale obecnie bardziej wygląda na wypłatę z niewielkim buforem niż na kandydatkę do natychmiastowego cięcia. Blue Owl ma płynność, czas i widoczną ścieżkę wzrostu opłat. Teraz musi po prostu dowieść wynik, zamiast oczekiwać, że akcjonariusze będą finansować wszystko samą wiarą. No i dochodzimy do zielonej świecy, czyli naturalnego środowiska inwestora, który przez 4 miesiące nie chciał dotknąć akcji kijem, ale po wzroście o 20% nagle czuje silne przekonanie fundamentalne. Przed wynikami Blue Owl kosztowało około 9,57 dolara, a w dniu publikacji kurs podskoczył o mniej więcej 6,4% i przebił 10 dolarów. Ta część odbicia miała sens. FRE i DE rosną, marża się poprawia. Przychody z opłat lekko przebiły oczekiwania, a 31,1 miliarda dolarów czeka na wdrożenie i może kiedyś dorzucić około 380 milionów rocznych opłat.
poszła, czyli silnik odpalił, światła działają, spod maski nie wyszedł borsu. Ale pamiętaj, to były wyniki dobre, nie takie, po których prezes schodzi z nieba na chmurze i rozdaje akcjonariuszom działki na Florydzie. Tylko że później kurs poleciał dalej, do okolic $11,57, czyli łącznie około 20% ponad poziom sprzed wyników. I tutaj do gry wszedł absolutny kabaret kapitalizmu. Blue Owl zarządza setkami miliardów dolarów, finansuje centra danych, buduje potężną platformę aktywów alternatywnych, a największą dodatkową ekscytację wywołała informacja, że poprzez HomeCourt weszło w mniejszościowy udział w Cleveland Cavaliers. Rozumiesz? Możesz przez lata budować maszynę finansową, ale wystarczy dorzucić koszykarza i rynek nagle wstaje z grobu, zakłada czapkę z daszkiem i krzyczy: to jest strategia. Do tego Barclays podniósł cenę docelową z 9 do $10, Goldman z 9,5 do 10,5, a BMO z 11 do 12. Czyli analitycy zobaczyli, że kurs już rośnie, po czym profesjonalnie przesunęli swoje tabliczki bliżej kursu. Strażacy przyjechali po pożarze i dumnie ogłosili, że budynek jest ciepły. Nie zapominajmy też, skąd ta akcja wracała. Ze szczytu około $25 spadła do 7,95, czyli o mniej więcej 68%. Przy takim zjeździe spółka nie musi nagle odkryć lekarstwa na starość, żeby mocno odbić. Czasami wystarczy, że nie umrze we wtorek. Ludzie zamykają krótkie pozycje, łowcy okazji wracają, algorytmy widzą momentum, a inwestor, który sprzedał przy $8, odkupuje przy 11, bo teraz sytuacja wygląda bezpieczniej. Tak, bezpieczniej. O 30% drożej zawsze jest bezpieczniej. To stara polska szkoła inwestowania, zaraz obok kupowania działki, bo szwagier słyszał, że będzie obwodnica, więc nie. Całego ruchu nie zrobiły wynik. Część zrobiły fundamenty, część nowe informacje, część podwyższone cele, a część sprężyna, którą rynek wcześniej docisnął kolanem do piwnicy. I teraz uczciwe rozliczenie mojej kwietniowej tezy. Czy rynek przesadził, traktując Blue Owl jak finansowego trupa? Tak. Firma nadal zwiększa zysk z opłat, permanent capital stabilizuje biznes, real assets rośnie, jakby kredyt zostawiło mu klucze do domu, a dywersyfikacja faktycznie działa. Czy to oznacza, że wszystkie problemy zniknęły i możemy wejść na balkon w szlafroku, ogłosić zwycięstwo oraz polać sąsiadów szampanem? Nie. Umorzenia nadal nie są przejrzyście zamkniętym tematem, kredyt wlecze się z wdrażaniem kapitału, a dywidenda przy kwartalnym pokryciu 96,7% ma margines bezpieczeństwa grubości paragonu z żabi. Spółka chce zwiększać opłaty w trzecim i czwartym kwartale oraz przebić całoroczne poziomy około $1,02 FRE i $0,89 DE na akcję. I właśnie to musi teraz dojść. Mój werdykt: kwietniowa panika była idiotycznie przesadzona, ale sierpniowa euforia też już zaczyna poprawiać sobie makijaż w lusterku. Blue Owl nie jest trupem, nie jest też mesjaszem finansów. To solidny biznes, który właśnie dostał szansę udowodnić, że odbicie kursu było początkiem poprawy, a nie tylko rynkiem, który po 4 miesiącach histerii przypomniał sobie, gdzie zostawił mózg.